Marzysz o tym, żeby Twój SUV robił świetne wrażenie na parkingu i na ulicy? To może być możliwe, jeśli zainteresujesz się tym wielkim krążownikiem Kia EV9. Samochód zdobył wiele prestiżowych nagród, m.in. zdobył nagrodę Światowego Samochodu Roku 2024 oraz Światowe Auto Elektryczne Roku 2024. Sprawdźmy w takim razie, dlaczego eksperci tak wysoko ocenili samochód. Zapraszam na test. Kia zdecydowanie wyróżnia się gabarytami, porównując do innych samochodów, bo długość wynosi ponad 5 metrów, a rozstaw osi to aż 310 cm. Dla porównania, w Volvo EX90 rozstaw osi wynosi około 299 cm. To jest jednak duża różnica na korzyść Kia. Możemy też liczyć na prześwit w okolicach 18 cm. Wystarczy to spokojnie do bulwarowej, komfortowej jazdy, ale myślę, że o to tutaj właśnie chodzi. Sprawdźmy w takim razie, jak wygląda bagażnik w naszej wersji 6-miejscowej. Nadmieniam, że też występuje wersja 7-miejscowa. W tej konfiguracji bagażnika akurat nie ma to znaczenia, bo oba warianty mają po 333 litry. Jak widzicie, próg załadunkowy jest praktycznie równo z podłogą. Po prawej stronie w naszej wersji wyposażenia GT Line mamy gniazdko 230V, 16A oraz haczyk na zakupy. Znajdują się tutaj też przyciski do elektrycznego składania foteli. W tej sytuacji wysoko oceniam techniczne wyposażenie bagażnika, szkoda tylko, że boki wykończono plastikiem. Po lewej stronie znajdziemy również haczyk na zakupy. Dodatkowo jest też taki przycisk, który pozwoli nam się dostać do gniazda ładowania w przypadku awarii elektrycznego otwierania klapki. Znajdziemy tutaj też gniazdo 12V. Mamy jeszcze schowek pod podłogą. Muszę przyznać, że pod względem porządku wygląda to wzorowo. Każdy element wyposażenia ma swoje dedykowane miejsce. Znajdziemy tutaj m.in. zestaw naprawczy do opony, ucho holownicze, trójkąt ostrzegawczy itd. Bardzo mi się podoba z kolei, że pod podłogą mieści się roleta bagażnika. Nie ma natomiast możliwości nawet w opcji zamówienia koła dojazdowego. Zaraz sprawdzę, jaką długość ma bagażnik w tej podstawowej konfiguracji. Pomiar pokazuje, że jest to około 57 cm. Trzeci rząd siedzeń możemy złożyć elektrycznie, włącznie z zagłówkami, uzyskując około 127 cm długości. Jeśli potrzebujemy jeszcze więcej miejsca, drugi rząd możemy też złożyć elektrycznie i po takiej operacji mamy do dyspozycji około 214 cm długości. No to już jest naprawdę mnóstwo miejsca. Możliwe, że zastanawiacie się, gdzie można przechowywać kable do ładowania. To też jest bardzo mocny punkt tego samochodu, bo pod maską z przodu w wersji GT Line mamy bagażnik o pojemności 52 litrów, gdzie są właśnie umieszczone kable zapakowane w specjalne torby. Kia EV9 bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie, że wszystkie rzędy siedzeń są regulowane elektrycznie i to w bardzo dużym zakresie. Dla porównania, w testowanej jakiś czas temu topowej wersji Volvo EX90 drugi rząd siedzeń musiałem ustawiać manualnie. Sprawdźmy teraz, czy nadwozie jest ocynkowane, ewentualnie czy występują elementy aluminiowe oraz jaka jest grubość lakieru. Zacznijmy od maski. 130 aluminium, 100 mikronów stal, 110 mikronów stal, 120 mikronów stal,
130 mikronów stal, 110 mikronów stal i bagażnik 120 mikronów aluminium. Sprawdźmy jeszcze próg. Grubość powłoki lakierniczej wydaje się solidna. Nie znalazłem co prawda ocynkowanych elementów, ale Kia zapewnia długą gwarancję, więc raczej nie ma powodu do niepokoju. W testach bezpieczeństwa Euro NCAP Kia uzyskała najwyższą ocenę 5 gwiazdek. Właśnie widzicie, jak to się rozkłada na poszczególne kategorie. Kia osiągnęła bardzo dobry wynik, ale porównując do Volvo EX90 jednak wypada trochę słabiej. Moim zdaniem Kia EV9 jest w ścisłej czołówce pod względem bezpieczeństwa spośród dużych rodzinnych SUV-ów elektrycznych. Warto zwrócić uwagę, że każda wersja wyposażenia posiada centralną poduszkę powietrzną. W tym fragmencie filmu możecie ocenić, jak działają systemy bezpieczeństwa. W większości przypadków wypadły dobrze. Producent deklaruje, że maksymalna moc ładowania prądem stałym może wynieść 210 kW. A jak to wygląda w praktyce? Mi udało się osiągnąć 185 kW, nie przygotowując wcześniej baterii do ładowania. Prawdopodobnie, gdybym wcześniej zoptymalizował akumulator, mógłbym osiągnąć wynik przybliżony do katalogowego. W związku z tym faktycznie można liczyć w sprzyjających warunkach, że czas ładowania od 10 do 80% zajmie około 24 minuty. Uważam, że w polskich warunkach jest to w zupełności wystarczające. Jak na tak dużego SUV-a o masie własnej w okolicach 2,5 tony korzystnie wypada zużycie energii. Szczególnie w warunkach jazdy miejskiej w trybie eko. Zobaczcie. Od ostatniego resetu zużycie energii wyniosło 19,5 kW na 100 km na dystansie 67 km. Oczywiście zużycie może być też większe. Wszystko zależy od stylu jazdy, długości dystansu i tak dalej. Zobaczcie, jak to wyglądało na poszczególnych odcinkach. Tutaj dystans 21 km, 17,8, odpowiednio 23,6, 18, tutaj krótki odcinek 37,5, 25,8, 21,4, 22,1, krótki odcinek 33. Napiszcie w komentarzu, jak Wy oceniacie pobór energii w trybie miejskim, a jak jesteście użytkownikami, dajcie znać, jak to wygląda u Was. Niestety przy większych prędkościach zużycie prądu w samochodach elektrycznych wyraźnie wzrasta. Nie mogło być też inaczej w naszym przypadku. Na moim przykładzie, jadąc z prędkością w okolicach 110 km/h drogą ekspresową, pobór energii wynosił od 28 do 29 kWh na 100 km. Uważam jednak, że jest to całkiem przyzwoity wynik, mając na uwadze rozmiar auta. Dobrze oceniam wyciszenie samochodu. Przy prędkości 90 km/h na oponach letnich mój sonometr wskazywał nawet 58 dB. Boczne szyby są podwójnie klejone i to nie tylko z przodu, ale również z tyłu. To są rozwiązania premium, a w Kia znajdziemy je na każdym kroku. Przy prędkości 120 km/h dużo wyraźniej jest już słychać szum aerodynamiczny, ale ciągle jest to dobry wynik, bo mój pomiar wykazał hałas w okolicach 66 dB. Jazda w trasie, a tym bardziej w mieście, jest bardzo przyjemna tym samochodem, m.in. za sprawą komfortowego zawieszenia oraz wygodnych foteli, które mają bardzo duży zakres regulacji. Nie zapomniano też o elektrycznie regulowanej kolumnie kierownicy, a w fotelu o podgrzewaniu, wentylacji oraz masażu. Gdybym miał jednak troszeczkę na siłę ponarzekać na fotel kierowcy, to wolałbym zamiast tego podparcia ud przedłużane siedzisko. Bardzo mi się podoba, że pod przyciskiem na kierownicy oznaczonym gwiazdką możemy ustawić sobie wywołanie funkcji asystujących kierowcy.
czyli na przykład można wyłączyć ograniczenie prędkości. W każdym momencie możemy wywołać sobie kamerę 360, gdzie dokładnie widzimy przebieg drogi. Auto nie tylko ma bardzo komfortowe zawieszenie, ale też bardzo dobrze prowadzi się w zakrętach, szczególnie mając na uwadze jego dość dużą masę. Koreańczycy w mojej ocenie zrobili bardzo dobre zawieszenie do tego samochodu. Dużym plusem jest też dobra widoczność w szybach oraz lusterkach wstecznych. Kia w testowanej wersji GT Line jest bardzo dynamiczna. Katalogowe przyspieszenie od 0 do 100 km wynosi zaledwie 5,3 sekundy. Ja w praktyce potwierdziłem ten wynik, bo uzyskałem 5,35 sekundy i to z dodatkowym pasażerem na pokładzie. Elastyczność w zakresie 80-120 km/h też wypada doskonale. Udało mi się osiągnąć wynik 3,72 sekundy. Jest to wynik zaledwie o 0,4 sekundy słabszy od Volvo X90 o mocy 517 koni mechanicznych. Zwróćcie uwagę, że pomimo tej samej mocy wersja GT Line ma moment obrotowy wyższy o 100 Nm od wersji podstawowej. Zerknijmy może teraz na aktualny cennik samochodów wyprodukowanych w tym roku. Podstawowa wersja z napędem na tylną oś kosztuje katalogowo 328 tysięcy złotych. Gdyby ktoś był zainteresowany, to teoretycznie jest jeszcze dostępna topowa wersja GT Line z zeszłego roku, czyli ta, którą testujemy w cenie 315 tysięcy złotych. Dla porównania Volvo X90 o mocy 333 koni z napędem na jedną oś kosztuje w podstawowej wersji katalogowo 374 tysiące złotych. Jeśli ktoś szuka dużego, komfortowego SUV-a, moim zdaniem Kia jest zdecydowanie warta rozważenia. Napiszcie w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie w tym temacie. W większości 6- lub 7-osobowych SUV-ów trzeci rząd siedzeń nie bardzo się dla mnie nadaje na dłuższe odcinki. Sprawdźmy, jak to wypadnie w przypadku naszego testowanego samochodu. Tu jest taki przycisk. Naciskamy go. Fotel się elektrycznie odsuwa. No i wsiadam. Zajęcie miejsca w trzecim rzędzie jest umiarkowanie łatwe, czyli jest to na plus. Po dosunięciu fotela drugiego rzędu muszę przyznać, że czuję się w miarę komfortowo. Z pewnością pomaga mi to, że jest to wersja 6-osobowa. W związku z tym uzyskuję dodatkową przestrzeń na środku, gdzie mogę umieścić kolano. Z całą pewnością nie mogę narzekać na przestrzeń nad głową, bo mam taki zapas przy wzroście 1,82 m. Podsumowując, wolałbym siedzieć w drugim rzędzie siedzeń, a jeszcze bardziej na fotelu kierowcy, ale byłbym w stanie tutaj przejechać, myślę, że kilkaset kilometrów. Tym bardziej, że zobaczcie, jakie mamy tutaj wyposażenie zwiększające komfort. Są aż 2 miejsca na kubki z wypustkami na każdą stronę, elektryczna regulacja oparcia oraz gniazdo USB-C. Jest też specjalny, dedykowany nawiew powietrza. Ilość miejsca na fotelu w drugim rzędzie siedzeń jest imponująca. Do tego na plus jest to, że podłoga jest płaska. Patrząc na nią widać, że mamy tutaj dużą przestrzeń do dyspozycji. Nogi można daleko wyciągnąć do przodu. Dawno nie byłem w tak wygodnej pozycji na tylnym siedzeniu. Mamy do dyspozycji fotele kapitańskie, czyli każdy z 2 pasażerów ma swój podłokietnik na środku. W górnej części mamy panel do sterowania klimatyzacją, nawiewy, uchwyty 3 są, kierowca nie ma takiego uchwytu, z tym, że dodatkowo są tutaj jeszcze uchwyty. Myślę, że one się mogą przydać przy wysiadaniu z trzeciego rzędu. Jest żaluzja.
W naszej wersji jest też podgrzewanie foteli i wentylacja. Bok drzwi jest wykonany z miękkiego materiału. W tej części tu jest miękko, w tym miejscu jest materiał. Dolna część drzwi jest twarda, ale plastik jest pokryty takim przyjemnym w dotyku materiałem. W jednym i drugim fotelu mamy gazetowniki, miejsce na kubki z wypustkami. Jest też taka szuflada. Głęboka, flokowana. Naprawdę ta szuflada jest bardzo głęboka. A górna część jest gumowana, więc jeśli położymy tu jakieś w czasie jazdy przedmioty, nie powinny raczej spadać. Gniazda USB-C znajdują się w boku foteli, czyli w pobliżu tego wysuwanego stoliczka. Z pozycji pasażera drugiego siedzenia możemy też regulować fotel, który jest z przodu. Na przykład możemy go przesunąć maksymalnie do przodu, uzyskując tak dużo miejsca. A teraz pokażę Wam, jak to wygląda patrząc na to z zewnątrz. Ja jestem pod dużym wrażeniem. A jaka jest Wasza ocena? Jak się podoba Wam mój test, nie zapomnijcie o kciuku w górę. Dzięki. A teraz przechodzimy dalej. Ekran główny jest prosty i intuicyjny w obsłudze. Ilość dostępnych funkcji i ustawień jest ogromna. W mojej ocenie jest jednak zbyt błyszczący, co może powodować odbicia i refleksy oraz mocno się palcuje. Ja, będąc stałym użytkownikiem, pomyślałbym o naklejanej folii. W wersji GT Line znajdziemy audio bardzo dobrej firmy Meridian z 14 głośnikami. To audio można spotkać też w samochodach premium. Jakość dźwięku jest dla mnie bardzo dobra. Sprawdźmy teraz, jak wygląda wykończenie z przodu. Słupek A jest pokryty welurem, robi to bardzo dobre wrażenie. Osłona przeciwsłoneczna też jest welurowa. Górna część drzwi miękka. Tu jest miękko. Ta część rączka jest miękka. Poniżej jest materiał. No i już dół jest twardy, ale jest to taki plastik bardziej szlachetny. W tym miejscu jest miękko. Tu jest taki element ozdobny, troszkę przypominający karbon. Ta część jest miękka. No tu mamy twarde, ale to w związku z head-upem. Ta część jest miękka. Tu jest w dalszym ciągu ten element taki ala karbonowy. Na środku tego panela mamy przyciski haptyczne, a poniżej są przyciski fizyczne, m.in. od klimatyzacji. Jest też pokrętło od regulacji głośności. Brawo, Kia! Poniżej mamy gniazda USB-C podświetlone i jest też gniazdo 12V 180W. To, co mi się zawsze podoba, roletka. To miejsce może służyć jako po prostu schowek, ale też może służyć jako miejsce na kubeczki. To, co istotne, są tutaj dość spore wypustki. W związku z tym regulacja ewentualnej średnicy jest dość spora. Bardzo fajny patent. No i super, że jest to zakryte roletką. Miejsce na telefon mamy tutaj i jest to miejsce na jeden telefon. Pod podłokietnikiem jest też taki nieduży schowek, który jest wyścielony miękkim materiałem. Schowek przed pasażerem.
jest flokowany i dodatkowo w schowku jest młoteczek, gdyby była potrzeba ewentualnie wbicia szyby. Schowek jest z podświetleniem, a podświetlenie jest w technologii LED. W testowanej wersji znajdziemy efektowne podświetlenie ambientowe z możliwością ustawiania wielu kombinacji kolorów, ale takie wyposażenie też możemy znaleźć u części innych producentów. Kia oferuje natomiast coś, z czym się nigdy wcześniej nie spotkałem, a mianowicie podświetlone logo na kierownicy. To mi się naprawdę podoba. Tylko w topowej wersji GT Line są na wyposażeniu adaptacyjne światła mijania i drogowe. Moja ocena tych świateł jest dobra, a w pewnych elementach nawet bardzo dobra. Mają szeroki i daleki snop świateł drogowych, dobrze oświetlają pobocze. Zauważyłem na przykład, że reflektory w określonych warunkach działają też adaptacyjnie przy światłach mijania, czyli również przy oświetleniu ulicznym. Pewnym mankamentem jest natomiast brak reflektorów skrętnych. Wydaje mi się, że reflektory jeszcze lepiej działałyby, gdyby miały więcej niezależnych segmentów LED. Koniecznie napisz w komentarzu, jak oceniasz flagowy model Kia EV9 oraz czy rozważasz zakup tego samochodu. Jeśli jesteś użytkownikiem, podziel się swoją opinią. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że film Ci się podobał. A jeśli chcesz zobaczyć mój kolejny materiał, nie zapomnij o subskrypcji. Do zobaczenia przy kolejnym teście. Cześć!